Prodeus. Gra wydana 23 września 2022 przez producenta Bounding Box Software Inc. Grę można kupić na Steam za 114,99 zł, a na GG Deals można znaleźć ofertę od około 4 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra inspirująca się serią Doom wyszła dobrze? Czy historia jest tu jakkolwiek ciekawa? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą poznałem szukając nowych tytułów na Steam i przypadkiem natrafiłem na tę produkcję, która przykuła moją uwagę tym, że gra inspiruje się Doomem, mocną i metalową muzyką podczas walk i oprawą graficzną. Dodatkowo złożyło się tak, że gra była w Humble Choice, więc odebrałem ten tytuł i go ukończyłem. O czym w ogóle jest ta gra? Prodeus to gra, w której wcielamy się w agenta tytułowego Prodeusa, który jest jego twórcą, a naszym celem jest zniszczenie go za wszelką cenę. By tego dokonać, musimy przedzierać się przez hordy wrogów, a pomogą nam w tym rozmaite bronie, które nie tylko odblokowujemy za pomocą przechodzenia kolejnych poziomów, ale i za pomocą waluty, którą zdobywamy w grze. Jest tu niewielki sklepik, gdzie kupimy nie tylko ulepszenia postaci jak daleki skok, ale właśnie kilka wyjątkowych broni. Broni jest tu całkiem dużo, bo aż 18, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie i znajdziemy takie bronie jak pistolet, podwójne SMG, granatnik, coś w stylu broni snajperskiej i tym podobne. Trochę szkoda, że nie dało się ich ulepszać, ale i tak tymi zabaweczkami bawiłem się naprawdę dobrze, pokonując rozmaitych wrogów. Co do samych wrogów, to są oni różnorodni i bywa ich naprawdę sporo na mapie, przez co momentami stanowili poważne zagrożenie i przyznam, że bardzo często postrzegałem ich jak rodem z Dooma, bo byli niezwykle podobni pod względem chociażby zdolności czy sposobu walki. Przechodzenie poziomów było dla mnie naprawdę przyjemne, bo były sekrety do odkrycia, poziomy wyglądały naprawdę przyjemnie i czasem trzeba było pogłówkować czy poszukać gdzie iść dalej, a najbardziej byłem podekscytowany w momencie, gdy znalazłem nową broń. Jeśli chodzi o naszą główną postać czy fabułę, to przyznam, że trochę to odeszło na boczny tor, z tego względu, że bardziej chciałem niszczyć, zabijać i szerzyć chaos, a dodatkowo trochę brakowało mi tu jakichkolwiek dialogów czy narratora, który by zgrabnie i ciekawie to opowiadał, bo samo przeczytanie tekstu, co teraz będę robił, czy co mnie czeka, mnie nie satysfakcjonowało. Ale to właśnie wszechogarniający rozpierdol mnie ciekawił najbardziej i to dostałem, bo o to mi chodziło, takie wyżycie się i możliwość przetestowania nowych broni i dostania czegoś, co jest podobne do serii Doom, bo brakowało mi tego i to dostałem, a co niezwykle mi się też podobało, to grafika. Grafika ma naprawdę niezły klimat, bo animacja chociażby jak trzymamy bronię, to wydaje mi się jakby nie ruszała się gładko, tylko delikatnie poklatkowa, tak samo wrogowie. Jest to według mnie naprawdę dobrze zrobione i zbalansowane. Dodatkowo ten filtr pikselowy czy wygląd broni oraz wrogów robi dobrą robotę i niezwykle podobał mi się ten efekt. Jako że jestem fanem pikselówek, to ogromnie lubiłem się przyglądać szczegółom postaci czy pukawek, które mamy ze sobą. Muzyka też niezwykle mi się podobała, zwłaszcza, że ścieżka do Dooma dla mnie to jebane złoto, a tutaj mimo, że nie znalazłem takich charakterystycznych utworów czy perełek jak BFG Division czy The Only Thing They Fear Is You, to i tak naprawdę dobrze rozpętywało mi się chaos i wsłuchiwało w różne utwory muzyczne w tej grze. Warto dodać, że tytuł ten ma opcję multiplayer, jednakże w chwili pisania materiałów ten tytuł grało zaledwie 18 graczy, więc wątpię, że uda nam się do jakiegoś serwera dołączyć. Mamy też możliwość tworzenia własnych poziomów, jeśli jest ktoś kreatywny i lubi stworzyć coś własnego. Czy są jakieś minusy czy rzeczy, które mi się nie podobały w tym tytule? Nie napotkałem na błędy czy problemy z tą grą, jednakże przyznam, że fabuła czy historia wydała mi się mało ciekawa lub kiepsko przedstawiona, bo jak mówiłem, odeszła ona na boczny plan i nie przykładałem do niej wielkiej wagi. Po prostu czytałem, co muszę teraz zrobić i stwierdzałem, że mało mnie to obchodzi i pozwólcie mi już strzelać. Także z minusów uznałbym fabułę, która dla mnie jest mało ciekawie napisana i pokazana, bo trochę jakby jej nie było, a zakończenie mnie również nie satysfakcjonowało. I mam tu na myśli to, że mimo, że boss był wymagający i zajebiście się bawiłem, to po wszystkim, jeśli dobrze pamiętam, to nawet napisów końcowych nie było, a jedynie wiadomość, co się stało i koniec. Nic więcej się nie wydarzyło, co było dla mnie delikatnym zawodem. Mimo tego to i tak bawiłem się tu świetnie i na oficjalnym kanale na YouTube widziałem, że rok temu pojawił się filmik o DLC, ale jak dotąd nie wyszedł. Jestem też ciekaw, czy twórcy planują coś jeszcze, bo jak na razie na ich karcie producenta na Steam widnieje tylko ta produkcja i zastanawia mnie, czy twórcy planują jakąś kontynuację Prodeusa, czy raczej pracują nad nowym tytułem. Tego nie wiem, ale czas pokaże. Okej, przejdźmy do małego podsumowania.
Technicznie. Nie napotkałem żadnych błędów, a bynajmniej nie przypominam sobie ani jednego oraz nie spadły mi FPS-y czy nie crashowało mi gry, także pod tym względem jest dobrze. Audio. Mocne metalowe riffy, ale i spokojniejsza muzyka w chwili, gdy jesteśmy poza walką. Zarówno mocna muzyka i spokojna jest naprawdę dobra i przyjemnie się ich słucha. Gameplay. Porządny chaos, ciekawe bronie, fascynacja podczas zwiedzania poziomów sprawiła, że bawiłem się tu naprawdę dobrze i przyznam, że jest mi cholernie mało tego tytułu. Grafika. Jest to coś, co najbardziej mnie przykuło do tej gry, bo animacje, postacie, bronie i otoczenie sprawiło, że chciałem na nie patrzeć. Ten filtr czy nakładka pikselowa naprawdę zrobiła ogromną robotę i dodaje niesamowitego klimatu temu tytułowi. Podsumowując, Prodeus to naprawdę ciekawy tytuł, wręcz idealny, żeby się wyżyć, rozwalić hordy wrogów i móc poczuć ducha Duma, ale niestety fabuła jest mało ciekawa i nieangażująca, przez to tytuł jest bardzo dobry, ale wymaga podszlifowania historii według mnie. Jestem ciekaw, czy twórcy już nad czymś pracują lub czy wyjdzie w najbliższym czasie to DLC, które widziałem na YouTube, bo z chęcią bym mu się przyjrzał, zwłaszcza, że widziałem na trailerze nową broń, także z chęcią już bym ją przetestował. Ja mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby twórcy wydali jakiś kolejny tytuł lub kontynuację Prodeusa, bo gra naprawdę mi się spodobała i jest to miejsce, do którego mogę uciec, by móc szerzyć jeden wielki chaos. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!